Aya twende tetema, oh mama tetema, tipwa tipwa tetema, oh mama tetema. Aya twende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema. Tetema, kama umepigwa shoti, tetema, piga ndisho ya roboti, tetema, tani hadi kwenye kochi, tetema, giza mama shika tochi, toto kamenoga, oh mama, kapandizi za Bukoba, oh mama, kapandisha boda boda, oh mama, kakichuka kuchuma mbogo, oh mama, ai mama shigidi, nakufa, hoi liquidi, ai mama shigidi, kong fire, moto liquidi. Zajechaliśmy do Giambiani, to wioseczka, w której będziemy 2 dni stacjonować. Idziemy drogą wzdłuż plaży, ciągną wille, hotele i wszystko, co z biznesem turystyczno-bazowym związane. Dojechaliśmy na miejsce, ale tu jest zajebiście ładnie. Mało ludzi, prawie w ogóle ludzi. Wszędzie przy brzegu chatki, wille opancerzone płotami, ale w środku jest naprawdę rajsko. Tutaj tarasik, tam gdzieś już widać kawałek zielonej, turkusowej wody. Wiaterek powiewa przez palmy. Od razu czuję się zrelaksowany. Cały huk afrykańskiej dżungli, którą przeżyliśmy w Aruszy i dzisiaj w mieście Zanzibar Town, tutaj już nie dociera. Tutaj jest spokój i relaks. Sytuacja lekko się powtórzyła, czyli znowu zabukowaliśmy hotel, zajechaliśmy na miejsce, nie ma wolnych miejsc. Pan zrobił jakieś maszlojki, nie da rady, ale w zamian dał nam inny hotel, który akurat w tym przypadku jest nieco lepszy od tego, co mieliśmy, bo jest w pierwszej linii, tuż zaraz obok plaży, z widokiem na nią i naprawdę dobrym dostępem. Super. Ta zamiana jest dla nas zajebista. Dostaliśmy lepiej niż mieliśmy zrobione i tak powinno to funkcjonować. Mamy nawet 2 łóżka. Jak chcecie, to wpadajcie. Ustąpię każdemu, kto wpadnie teraz, jedno. Ale najważniejsze jest to, co na zewnątrz, czyli plaża, turkusowe wody oblewające wyspę i bliskość tego wszystkiego. Okej, no to już jesteśmy ustawieni w hoteliku. Byłem się pokąpać. Woda jest po prostu tak gorąca, że aż nie można w to uwierzyć. Chyba nigdy nie byłem w tak ciepłej wodzie jak właśnie tutaj. Związani są 2 piwka, jedno jest Kilimanjaro, drugie Serengeti. Ja bardziej chyba wolę to, ale woli to drugie. Giambiani to ponoć miejscowa, w której można naprawdę doświadczyć lokalnych rzeczy, oprócz tego, że są turyści. Można spotkać prawdziwą kulturę, poznać mieszkańców, którzy są bardzo otwarci i sympatyczni. Tak jest, że na plaży długo nie poleżysz, no nie można. Człowiek chce zobaczyć, co się dzieje wokoło i tym samym idziemy sprawdzić, co się dzieje w wiosce Giambiani. Daliśmy się trochę do tyłu, odsunęliśmy się od linii frontowej plaży. Póki co widzę same praktycznie domy, które można wynająć. Tu chyba jakiś wielki plac, który jest boiskiem jak trzeba. Pograłbym w piłę tu z chłopakami. Jumbo. Dużo wcześniej czytaliśmy o tym miejscu i zastanawialiśmy się, gdzie to jechać na tej wyspie. Padło tutaj, a ze względu na to, że tu ponoć panuje bardzo przyjazna, lajtowa atmosfera. Tutaj nie ma aż takiej nagonki na masową turystykę i można zaobserwować, co się dzieje i jak mieszkają tutaj ludzie. Tutaj krówki.
na dobry początek. To, co poprawia na pewno człowiekowi uśmiech na twarzy i minę, to widok zielonych palm, w ogóle roślin, kwiatów i tutaj na tle tego wszystkiego jest niebo. Chłopcy grają w piłkę między palmami i krowami. Tutaj ludzie się przechadzają. Ja jestem ciekaw, jak to jest żyć w takiej wiosce, gdzie cały rok masz taką temperaturę. Pięknie wszystko wygląda, ładnie pachnie. W czym mieszkają tutaj ludzie? Oczywiście w domkach. A te domki to nawet murowane z takich pustaczków, w których widziałem mnóstwo jest na sprzedaż przy drodze. Do tego dach zazwyczaj składa się tutaj, widzę, że z blachy lub z liści palmy. Są też konstrukcje drewniane. Chaty raczej parterowe, niskie, nie za wielkie też, ale to wystarcza. Nie wiem, czy mówiłem już o śmieciach tutaj. Jest zakaz wożenia reklamówek foliowych i naprawdę widzi się to, będąc tutaj. Nie walają się te wszystkie słynne dziadostwa, które u nas często się walają, a w Azji to już w ogóle jest dość czysto. W sklepie nie kupisz też za bardzo reklamówki, ale za to kupisz papierową torbę, taką lekko papierowo-plastikową torbę. Bardzo dobry pomysł. Kilka słówek o pożywieniu. Znaleźliśmy chyba najbardziej polecaną knajpę w Wyseczce i się udaliśmy. Porcje są wielkie. Same wnętrze takie niepozorne, bo taka przybudówka do domu po prostu, gdzie jest kilka stolików na piasku i tu serwowane są dania, ale naprawdę jedzenie jest wow. Niby to najtańsza knajpa tutaj. Trzeba dać $20, ale naprawdę warto. Jeżeli chodzi o stołowanie się w Jambiani, to ceny różnią się mniej więcej wszystko między $5 a, tak rozsądnie mówiąc, 15 za porcję jedzenia. W tych knajpach oddalonych dalej od plaży jest oczywiście taniej. Za pół litra piska trzeba zapłacić od 5 do 7 tysięcy, czyli mniej więcej $3. Zobaczcie, idę na tą plażę. Bezkres w każdą stronę. Są tutaj różne poziomy wód. Do jednej porze dnia jest więcej, drugiej mniej. Myślę, że warunki do kąpieli są prawie zawsze, przynajmniej takich do pomoczenia się. A przy plaży lokuje się mnóstwo, ale to mnóstwo różnych knajpeczek, hotelików, miejsc do uprawiania sportów itd., itd. Rozbraja mnie powoli ilość ludzi zwanych Masajami, chodzących tutaj i cały czas oferujących rzeczy na sprzedaż. Są tego po prostu niezliczone ilości. Dziesiątki osób w tych czerwonych szatach z reklamówkami z Ikei. Przecież Maciek, każdy z nich ma sklep. Każdy z nich ma sklep. Tu. W reklamówce i każdy z nich chce, żebyś zobaczył jego sklep. Rozumiem, dwójka, trójka, ale to co chwilę jest masakra. Ja mi wszystkich zagonił do roboty. To są zasrane nieroby. Wielkie chłopy, młode, biznesmeni w rządzie Tanzanii. Zagoń ich do roboty. Okej, zaraz wschód słońca. Że też mieliśmy szczęście, że to się nam trafiło. I tu będę obserwował to, co się dzieje na niebie w tym momencie. Słonko zeszło kwadrans po 6. Już przed samym wschodem nawet mieszkańcy ustawili się na brzegu. Oglądają całe przedstawienie. Niektórzy z nich wypływają w morze wraz ze wschodem. Załadowali łódki. I gdy słonko już pojawiło się na niebie, popchali je w stronę Oceanu Indyjskiego. Cały krajobraz się rozświetlił, a ciemność zamieniła się w jasność. Jak to głoszą jakieś mądre słowa. Widzę pana, który
podpala swoją łódkę od dołu. Wydaje mi się, że jest to coś w rodzaju uszczelnienia jej dymem. Widzę też panie, które chodzą po płytkiej wodzie i zbierają jakieś rzeczy. Może to te glony. Część rybaków chyba już wyjechała, inna część się przygotowuje. Okej, witamy w zanzibarskim i afrykańskim raju. Ola kupiła mi klapeczki przed wyjazdem. Kupiła mi klapeczki numer 46. Teraz we wsi wszyscy słyszą, że idę. Ja się zbliżam, od razu drzwi zamykają. Mówię kwak, 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 kwak. W południe wiosny nie za wiele się dzieje. Jak byłem tu rano, to dzieci biegały. Ludzie się tutaj kotłowali. A teraz każdy ucieka do cienia. Jesteśmy tutaj u pana w wiosce, kupujemy owoce. Tutaj piękne, wielkie awokado. Jest naprawdę wielkie, a pan nam tutaj je przyrządził elegancko do zjedzenia teraz. To są naprawdę super sprawy. Do tego woda zimna. Z lodówki można ją tu zdobyć w sklepie, a pan tu też prowadzi swój sklepik i ma tu różne rzeczy. I tak też wygląda sklepik tutaj. Nie spodziewajcie się niczego innego. Jedno pomieszczenie, kilka półeczek. I znowu nadchodzi wieczór, dzień wraca do rytmu po tym straszliwym upale. Ludzie wychodzą na zewnątrz. Będąc tutaj, nie trudno zauważyć, że co jakiś czas płonie jakaś łódka. Jest to bardzo ciekawe zjawisko i w zasadzie nigdzie wcześniej przeze mnie nie spotykane. Okazuje się, że tak mi się wydaje, że ludzie podpalają łódki od dołu, aby je wodoszczelnić. Dym zatyka dziury i pozwala łódce na pływanie po wodach. W Dżambiani na Zanzibarze jest trochę polskości, a między innymi jest tutaj jeden ośrodek prowadzony przez Polaków, a z tego względu dużo ludzi tutaj mówi po polsku. Jak kogoś spotkasz, powie ci, że nazywa się Żółw Ninja, nie dziw się, tak może być. Spotkaliśmy nawet gościa, który w zasadzie odpowiadał na wszystkie pytania po polsku, to też dziwne. Czemu nie masz czasu? Gdzie idziesz? Tak mówił. Dzisiejszego pięknego dnia wybieram się na wycieczkę z panami. Płyniemy na snorkeling i na oglądanie, jak poluje się na ośmiornicę. Początkowo zaczynamy od wyczyszczenia łodzi z wody. Potem rozłożymy maszcik. W sumie to pan zrobi. Ja będę tylko patrzył i pomagał, jak będę mógł.
Bardzo ciekawa konstrukcja łodzi, które tutaj znaleźliśmy. Takich jeszcze nie widziałem w żadnym kraju. Łódź składa się z głównej łodzi, czyli tej środkowej części, plus takie przyboczne deseczki dla stabilizacji. No i jest prawdziwy maszt, na którym zaraz zawiśnie kurtyna i popłyniemy z wiatrem gdzieś tam. Jako że na wyspie panują naprawdę różne warunki pod względem przypływów, raz woda jest bardzo nisko, raz dość wysoko. Także tutaj kapitanowie wiedzą, kiedy trzeba wypływać, a kiedy trzeba przypływać. Tutaj inni panowie też szykują się do wycieczki. Tylko ta wycieczka w ich przypadku jest to praca. Jadą polować na rybki, a zbiory potem sprzedadzą w lokalnych restauracjach. Tu już łódź z masztem i żaglem postawionym. Wiaterek na razie kiepsko powiewa i dlatego powoli się przesuwają, odpychając się tyczką. Trzeba również zamontować ster i zaraz ruszamy tutaj. Bezkresne wodne krainy. Stawiamy żagiel. Zaraz popłyniemy z wiatrem. Póki co muszę powiedzieć, że nie spodziewałem się tak bardzo lokalnej i autentycznej wycieczki. Na wszystkich różnych wycieczkach było tak, że ktoś prowadził mnie za rękę. Jedziesz na wycieczkę, zapisujesz się, wszystko ci dają. Masz, wskakuj do wody, pływaj, oglądaj. A tutaj jest naprawdę inaczej. Goście poszli kurde łowić rybki, czy tam ośmiornice. Pytam się, mam iść z nimi, czy nie mam iść? No i mówią, chodź, chodź, chodź. O kurwa, to jest chyba fuj jeżowców. Jeden pan się ze mną zajął, który będzie tutaj moim opiekunem. Dobra, włączam, to muszę przez te jeżowce przejść. Tutaj pan jednego jeżowca wyciągnął z wody. Ja pitolek, no na to stanął. Ten za bardzo nie był szczęśliwy. A tutaj najprawdziwsza w świecie rozjazda, starfish. Wow, gość to wyciągnął po prostu z wody. Nigdy takiej rzeczy nie trzymałem. Wygląda, czuć to wygląda jak plastik. A tutaj to co ma od środka. Nie wiem, to jakaś chyba paszcza. Zajebista wycieczka. Jasny fix. Już chyba czaję bardzo o co chodzi z tym połowem. Podczas gdy jest odpływ, tutaj jest zajebiście mało wody. Więc wtedy goście mogą chodzić i łapać tę ośmiornicę jak im pasuje. Bo woda jest po prostu po kostki. A jesteśmy pewnie ze 2 albo więcej kilometrów od lądu. Jedyny problem to te zasrane jeżowce, które tutaj utrudniają życie, szczególnie takim jak ja. Coś tu chyba pan wyczaił w dziurze. Może jakaś ośmiornica, oktopus? I próbuje ją swoim narzędziem wyciągnąć. Ma taki patyk, drucik w zasadzie, którym grzebie w dziurach, gdzie one pewnie siedzą. I zaraz może ją wyciągnie. Okej, już ją chyba ma. Już ją chyba zgarnął. Jakie to jest kurwa ogromne stworzenie. Wypuściła jakąś czarną maść z siebie. Chce się wywinąć. Jest tutaj. Ale się wije. Jasny fix, nigdy czegoś takiego nie widziałem. Can you eat this? Eat? Klei się straszliwie do niego. Ale już złapał. Przybija ją. Kill. I już teraz ma nieżywą, gotową do jedzenia. Ośmiornica w ogóle zmieniła jakoś kolor.
albo ją jakoś inaczej odwrócił. Wycieka z niej jakaś czarna maź, może to krew, może jakiś toksyna. I tak wygląda, no niestety. Tymczasem woda w tym miejscu jest praktycznie po stopy, nawet nie po kostki, po stopy. A tam już wielkie fale. Myślę, że jak wszystko zacznie iść w drugą stronę, to wtedy wsiądziemy w łódkę i z przypływem pojedziemy do domu. Tak się zapowiada. I jest kolejna. Hop, ta troszkę mniejsza. Ale się wije. Masakra. Jasny fix. Chyba się lekko nabiłem na coś. Tam tu jest jakaś dziura, do której chyba skoczę i spróbuję nią przejść w kierunku łódki. Bo pójście do łódki to jedyny ratunek w tej sytuacji. Drogi pan ma też różne znaleziska. O, tutaj rybka i kalamary, ale ma oko śmieszne. A rybka jakaś taka zadziorna, różne ostrza. No trochę się tam popływałem jednak między tymi jeżowcami. Ucieczka fajna, jeżeli nie ma się co robić, to się zobaczyć, jak się łapie ośmiorniczej rybki. Jeżeli chce się posnurkować, to nie ta droga, to nie tutaj. Lepiej samemu pływać po plaży. A tutaj, z tego co słyszałem, to farma glonów. Nie wiem, czy te kije służą do zatrzymywania ich, czy do uwiązywania sadzonek, ale tutaj mnóstwo tych glonów. Hello! Wiem, że panie tutaj rano zbierają, a ponoć z tych glonów, jak słyszałem od ludzi, robi się kosmetyki. Jak chodzić po wiosce, to tylko z rana. Wtedy wszyscy przygotowują się do pracy, dzieci idą do szkoły. Jest jeszcze cień i chłód między budynkami. Można podziwiać na spokojnie, co się dzieje. Zobaczyć domy, dachy, podwórka, aranżacje, obejść trochę zwierząt i posłuchać też odgłosów piania kogutka oraz Masajów stojących się do całodziennej walki i na gabywaniu turystów. Mają tu chyba swoją bazę. Jak widać, w wiosce jest prąd, chociaż czasami go tu brakuje, wtedy odpalane są generatory spalinowe i woda z reguły postawiona na jakimś wysokości w zbiornikach, która potem spływa. A tutaj lokalne przedszkole. I żłobek. Im dłużej jest się w Dżambiani i okolicy, tym bardziej się docenia to się, gdzie się jest. Mimo tego, że tutaj na wybrzeżu i w zasadzie też w wiosce są
hotele, są jakieś takie ośrodki wypoczynkowe, jest dużo turystów, sporo ludzi się tu miota. Z całego świata to wioska jest dalej wioską. Dzieci chodzą do szkoły, goście tutaj robią co robią, hodują zwierzęta, koszą trawę, nie wiem, zbierają glony. Jakoś ta turystyczna atmosfera nie wpłynęła bardzo znacznie na to, jak funkcjonuje wioska. To jest naprawdę bardzo ciekawe miejsce do odwiedzenia. Z każdym dniem Dżembiani jest coraz lepszy i tak jak większość ludzi, którzy tu przyjeżdżają, tak jak i my, zostajemy jeszcze jeden dzień, a może i więcej. Jest tu spokój, jest odpoczynek. Mieliśmy jechać też na północ, ale nie jedziemy tam, bo tam już samo wynajęcie hotelu to mocna kasa, a też czytaliśmy, że jakoś super bezpiecznie tam nie jest, więc odpuścimy. Póki co transferujemy się do kolejnego noclegu. Noclegi tutaj w tym czasie, w którym jesteśmy, tak, żeby mieć coś przy plaży, to można znaleźć za 50 parę dolarów. Oh mama tetema, tipwa tipwa tetema, oh mama tetema, aya twende tetema, oh mama tetema, shuka chini tetema, oh mama tetema, aya twende tetema, oh mama tetema, tipwa tipwa tetema. Kilka słów na temat tego, jak wygląda wypoczynek w hotelikach Dżembiani lub na plaży. Więc jest tak, jeżeli mamy hotelik z dostępem do plaży, a jest takich dużo w cenie mniej więcej 50 dolarów i lekko powyżej i dużo powyżej, to wtedy mamy do dyspozycji leżaki, plaże, dowoli, jakieś ławeczki, huśtawki, riki-tiki. Jeżeli natomiast mamy hotelik gdzieś bardziej w oddali, w którymś z rzędów, to spoko. Równie tak samo możemy przyjść do tych hotelików z leżakami i się rozgościć. Czasami nie trzeba nawet nic kupować, czasami wystarczy zamówić jedno piwko i cały dzień można się relaksować. Nie ma czegoś takiego jak wynajem leżaków, co jest w innych miejscach. Plaże też nie są zastawione żadnymi leżakami. Plaża jest tutaj czysta, schludna, lekko może naturalnie zabuszowiona lub z tego co woda naniesie, ale jeśli chodzi o turystyczne zastawienie, zaśmiecenie, nie ma czegoś takiego.